Leci. Pokój dobro. Pokój dobro. Pytanie dotyczyło początków ludzkości. Albo i końca. Albo i końca. To znaczy, to był początek, koniec początku? To był koniec początku. W każdym razie chodziło o moment wygnania ludzi z raju. Pytanie brzmi, czy jacyś ludzie mogli w raju zostać? Czy wszyscy zostali wypędzeni? Czy też trzeba przyjąć, że tam nikt nie został? No właśnie. Jeżeli byśmy przyjęli koncepcję, że tam ktoś został, to byłoby fajnie ten raj odszukać. Jak oni tam sobie żyją, nie? Zaginiony raj. National Geographic mógłby coś takiego zrobić. A ja widziałem taki program. Tak? No i podali mniej więcej szerokości geograficzne, te rzeki, które są tam opisane, Tygrys, Eufrat. Tam ludzi? Nie wiadomo. No właśnie. Kochani, przede wszystkim patrzymy na teksty biblijne, na Księgę Rodzajów jako pewną formę literacką, która opisuje nie fakty historyczne w sensie kronikarskim, jak to miało miejsce, ale pokazuje nam pewną ideę, pewną treść, pewną myśl, pewne wydarzenie, które zostało w takie słowa ubrane, a mianowicie człowiek zgrzeszył. No nawet dosłownie biorąc, jeżeli wtedy był Adam i Ewa byli stworzeni i oni z tego raju zostali wypędzeni, no to tam faktycznie już nie miał kto zostać. No tak, jak już. Natomiast no, prawdą jest to, że jest to ta księga i te wydarzenia z raju ukazują prawdę o kondycji człowieka. Ten obraz jest tylko, ma nam posłużyć do przedstawienia jakiegoś określonego wydarzenia, ale wydarzenia wiary, ponieważ Pismo Święte ono może się w niektórych miejscach, szczególnie w tych księgach, które nie są historyczne, co do faktów może się mylić, ale to nie jest przecież kronika ziemi. Tak, to nie jest... To nie jest kronika ziemi, tak. To nie są zapiski jakiegoś ludzi, którzy byli od początku i teraz pytanie w ogóle kto opisywał, to czy Adam i Ewa to opisywali? Nawet jeżeli weźmiemy sobie sam opis stworzenia świata, no kto dziś uwierzy, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, prawda? No wiemy, że to trwało... Aha, to przepraszam, wycofuję. Wiemy, że to trwało tysiące, miliony lat, prawda, zanim Ziemia ukształtowała się do tego wymiaru, w jakim my żyjemy. A więc wiemy, że tam jest pewna forma literacka użyta, która w sposób poetyki, w sposób jakichś metafor, przenośni, porównań opisuje pewne wydarzenia, o których my właściwie dużo, gdy chodzi o fakty historyczne, powiedzieć nie możemy. To samo zwróćmy uwagę, kiedy ten tekst w ogóle powstawał. Autor natchniony wyjaśnia pewien zamysł Pana Boga co do człowieka, co do porządku i ładu. Na tyle, na ile potrafił sobie wytłumaczyć, no to mówi, jak świat został stworzony. Właśnie teraz myślę, że możemy dużo powiedzieć, jak te procesy zachodziły. Kiedy był ten moment hominizacji, zresztą o tym też mówiliśmy, kiedy krótko mówiąc zwierzę stało się człowiekiem, co się musiało wydarzyć, jakie zachowania musiały być ze strony gatunku ludzkiego, aby można było je określić człowiekiem w ogóle. Natomiast Pismo Święte nade wszystko określa, ja bym powiedział, że tak, że Pismo Święte to jest tekst, który wprost mówi o relacji Bóg-człowiek. Mówi o dobru, o genezie dobra, o genezie zła, mówi o tym wszystkim, co wpływa na naszego ducha. A przy okazji dowiadujemy się również z niektórych fragmentów Pisma Świętego rzeczy, które pokrywają się z historią, z wydarzeniami. Może mamy jakieś poznanie też tamtejszego świata, ale nie robiłbym odwrotnie, że przede wszystkim jest to kronika ziemi, ale dowiadujemy się też mniej więcej coś tam o Panu Bogu. To jest dokładnie... Odwrotnie, to jest księga wiary naszej, tak? Tak. Relacji Boga do człowieka. I jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy i w tej perspektywie spojrzymy na właśnie to, co się wydarzyło w raju, no to czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się o to, że Pan Bóg stworzył człowieka do szczęścia, ale człowiek zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. Sprzeniewierzył mu się. Znaczy Pan Bóg też określił pewne zasady funkcjonowania człowieka, by mógł być szczęśliwy. Tak. Dał mu pewien kodeks, ustanowił pewne prawa, które obowiązują go, które obowiązują też cały świat stworzony. I człowiek zrezygnował z tego, złamał to prawo. No i konsekwencją jest tego, że stracił tę uprzywilejowaną przestrzeń, to szczęście,
Wypędzenie z raju właśnie odnosi się do utraty tego szczęścia, tego pierwotnego zamysłu Pana Boga. Mało tego, ta utrata była tak mocna ze strony człowieka, była tak dalekosiężna, że aby przywrócić możliwość powrotu, musiała dokonać się śmierć Chrystusa na krzyżu. Nasza śmierć, prawda? To jest niesamowite. I o to nam Pismo. Na pytanie, czy wszyscy zostali wypędzeni z raju, no i skoro w Adamie wszyscy zgrzeszyliśmy, no to wszyscy ten raj przez grzech utraciliśmy, a dzięki Chrystusowi na nowo mamy przystęp do raju. Z czym to się wiąże, żebyśmy mieli dobrą świadomość. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł na świat, nie umarł śmiercią krzyżową, nie zmartwychwstał, to te osoby, które żyły od pierwszego grzechu do teraz, gdyby Chrystusa nie było, po śmierci nie szłyby do raju. Nie wracałyby do stanu pierwotnej szczęśliwości. Tak. To dopiero od 2000 lat tutaj na ziemi, ja nie wiem, jak to się ma w relacji do życia wiecznego, ale mówimy o tym, że te bramy zostały na nowo otwarte, zresztą o tym mówi też wyznanie naszej wiary, zstąpił do piekieł, czyli że wyciągnął z tej otchłani, z tych wszystkich, którzy oczekiwali zbawienia, można powiedzieć, którzy prowadzili życie dobre, bogobojne, ale niestety przez grzech, który zamknął dostęp do pierwotnej szczęśliwości, czyli do raju, nie mogli tam wejść. A więc dziękujemy Panu Jezusowi za Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za to, że otworzył nam bramy nieba i tak żyjcie, żeby do tego nieba się dostać. No właśnie. Tak żyjemy. My też. No. Aha, bystry. Się spotkamy tam, daj Boże. Tak jest. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Trzecie akademickie Gorzkie Żale. Przenikające Słowo Boże, jazzowe, elektroniczne i akustyczne aranżacje sprawią, że na nowo odkryjesz piękno nabożeństwa pasyjnego. Czekamy na Ciebie w Kościele Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20.